Siemanko, witam Was w kolejnym materiale. Tym razem mamy do rozładunku takie coś jak maltodextrin. To jest taki, kurczę, delikatny cukier. To jest na spożywce. Przywieźliśmy to do fabryki Knorra. I no to akurat krótki filmik tym razem będzie, bo mniej więcej skupimy się na tych dwóch zegarach, które tutaj są u góry. Może pokrótce zacznijmy od tego. Rozładowujemy na powietrzu klienta. Jego kompresor jest, nasz wąż i mniej więcej to polega na tym, że nie dość, że musimy pilnować ciśnienia, które bije kompresor, czyli to tutaj, nie? To dodatkowo jeszcze musimy utrzymywać ciśnienie przepływu produktu. Czyli jeżeli przekroczymy na tym prawym górnym liczniku ciśnienie, tu jest nominalnie 1,5 bara, 1,4, to się nam wyłączy kompresor. Jeżeli natomiast przypływ produktu, nie, ten tutaj na wężu, który mamy, przekroczy wartość, tu jest 1 bar około, to zaraz Wam pokażę. To również się wyłączy kompresor. On się wtedy na chwilę wyłączy, ciśnienie na wężu spadnie i wtedy znowu się ponownie otworzy. To tak mniej więcej skonstruowane jest. Czyli tak, jeżeli tutaj mamy na ich kompresorze 1 bar, zobaczcie, to tu mamy u nas na dolocie, tu jest 0,85, a tu mamy zaledwie 0,7, a za filtrem mamy też 0,8. I widzicie, to obojętnie gdzie nie spojrzycie, to są różne wartości, tak? Bo tam pewnie jest takie ciśnienie zaraz za kompresorem, a dla odmiany przepływ produktu, no to tutaj w tej chwili mam 0,95, a u nas jest, tak jak pokazywałem przed chwilą, jest tutaj 0,8 i tak dalej. No ciężko określić dokładnie, jak szybko to leci. Pewnie gdybym, wiecie, używał na całej instalacji takiego samego węża, czyli oni tu mają dalej tę 80, a ja mam 100 tutaj, no i też wiadomo, ode mnie tego produktu więcej wylatuje, a do tego ten maltodextrin, on jest taki bardzo drobniutki. No zobaczcie, wystarczy, że ciutkę tylko przestawię przepustnicę. O, dosłownie niecały jeden ząbek przestawiłem. On powoli, wiadomo, ten produkt musi najpierw przelecieć tam do filtra, bo to pewnie tak skonstruowane, że tam jest jakiś filtr i to jest pewnie wartość na ciśnienie na filtrze, który przepuszcza produkt potem do silosa kolejnego. Czyli jeszcze mogę dać trochę więcej. Wiecie, nie chcę zapchać za bardzo, bo tu ciężko jest odepchać, bo kiedyś już tutaj byłem, to odpychałem, to na ich kompresorze ciężko jest cofkę zrobić. Bo on się zaraz wyłącza, jak tylko ciśnienie wyczuje za duże i jest, no, problem. Ale zobaczcie, teraz się nie zamyka. To się zamknie, potem się otworzy i nie ma jakiegoś tutaj problemu, gorzej jak nie macie zaworów zwrotnych, no to zaraz się wtedy cofnie Wam do układu powietrznego, bo zobaczcie, mam popych odkręcony na maksa, spulchniacz również. A w sumie nie wiem nawet jak sypać, bo mi się wydaje, że to coś jak, nie wiem, dekstroza jest maltodextrin. Nie sypałem tego nigdy jeszcze. Nie wiem, że byłem tutaj z krobią ziemniaczaną, to był problem. Przykręcę popych. No chciałbym, żeby się zamknęło, żebyście zobaczyli. Zamknęło, spadło ciśnienie nam na kompresorze. Trzyma cały czas, o, i się otworzyło i leci dalej. Otworzył się zawór u nich i produkt zaczyna znowu lecieć. Znowu przyspiesza, leży manometr, mówię teraz o tym manometrze. I zobaczcie, teraz się znowu zamknie. I już wtedy zredukuję ciśnienie, bo jest już za dużo. Już podchodzi pod 1 bara i zamyka co chwilę. No ale dobra, to mniej więcej o to chodziło, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w takim rodzaju instalacji. Jeżeli chodzi o ten grzybek żółty, no to jest wyłączenie kompresora całkowite, jak skończycie. Ta przedłużka akurat jest fajna, bo ona tutaj tak fajnie się redukuje. O, widzicie? O, już znowu spadł, wyłączył kompresor. I dobra, i starczy tej zabawy. Dobra, przykręcę trochę produkt teraz, żeby ciśnienie na dolocie zmalało. W takiej sytuacji jest dobrze całkowicie zamknąć szyber, ale tutaj nie ma potrzeby, bo te zawory zwrotne mam dobre. Tak więc nie ma tragedii. Dobra, i tam teraz robimy, nie wiem czy będzie widać, mam 0,9 bara i poczekam aż trochę ciśnienie się zredukuje. I wrócimy z powrotem do takiego 0,95 i taka jedyneczka, żeby na przepływie cały czas była. Jeszcze jest za dużo bicie.
do jedynki dochodzi, czyli musimy jeszcze trochę skręcić. Tutaj odkręcamy popych na maksa, żeby więcej powietrza szło, a mniej produktu. To wtedy, można powiedzieć, że wtedy wężu będzie luźniej, będzie więcej powietrza, mniej produktu. No i tam za chwilę to ich sito, ten ich filtr powinien się oczyścić. Widzicie? Już działa. Już jest poniżej jedynki, już jest gucio. Mówiąc, w takim rodzaju rozładunku, jak macie tutaj manometry przepływowy i kompresor u klienta, to na swoje własne w zasadzie w ogóle nie patrzycie. Cały czas się kierujemy tym, co jest na ścianie u nich. No to u nas to w zasadzie tylko, można powiedzieć, że naszymi dźwigniami regulujemy ich manometrami. Tak to można ująć w największym skrócie, czyli na nasze praktycznie w ogóle nie patrzymy, bo w tym wypadku one są mniej istotne, a patrzymy na klienta manometry. Jeżeli leci za dużo towaru, jeżeli jest za bardzo wypełniony filtr, no to w tym wypadku wtedy dajemy więcej powietrza, mniej ciśnienia na kompresorze, żeby było. Znaczy, inaczej, niższe ciśnienie na beczce i dużo odkręcamy popych na większą wartość, a przepustnicy przymykamy. Jeżeli mamy za mało produktu w filtrze, to odwrotnie. Przekręcamy ciśnienie, podnosimy wartość na manometrach do tam właściwych parametrów i odkręcamy odrobinę więcej produktu. Ale to dosłownie takie subtelne, wiecie, takie subtelne przesunięcia tej dźwigni. Bo jak odsuniecie za dużo albo za mało, no to będzie się blokowało, tak jak tu przed chwilą widzieliście. I mówię, no jeżeli nie macie zaworu zwrotnego w takiej sytuacji, no to natychmiast trzeba zawory pozamykać, bo wam przytka instalacja powietrzną i już będzie po zawodach, bo wiecie, ten produkt tutaj z węża przez ten wąż cofnie się do ich kompresora. Już kiedyś tak to zrobiłem, więc dobrze wiem, o czym mówię, bo tutaj dalej nie ma, to jest jeden zawór zwrotny, który trzyma. No i drugi oczywiście na spróchniaczu. Za dużo produktu idzie. Czyli znowu jest za duża wartość, przymykamy, tak żeby tutaj gówno było w okienku widać i teraz jest dobrze. I teraz jest tak, kurde, coś jeszcze ciut za dużo, ale już jest trochę optymalnie, widzicie? Sobie teraz w miarę stabilnie i tak, bo tu już się powoli kończy, to jeżeli chodzi o samo zakończenie rozładunku, to kompresor się najlepiej wyłącza jako ostatni. Jak tylko pójdzie powietrze, to z reguły jest tak, że ten zawór, się zamknie, który jest tutaj w przepustnicy. Ten tutaj, bo ten zawór jest dokładnie tutaj, nie? To tutaj. I on się zamknie i w tym momencie, ciśnienie wam zostanie całe z wężu i problem będzie. A tak, jeżeli szybko zamkniecie przepustnicę, to się uda wam fajnie porozłączać to wszystko i dopiero wtedy, jak wiecie, jak przepustnica będzie zamknięta, jak ciśnienie nie będzie już szło, to wtedy wyłączacie kompresor i wtedy dopiero rozłączacie. I to tak w miarę szybko trzeba zrobić, bo z reguły jest tak, że to powietrze gdzieś tutaj ucieka, z przewodów. I wiecie, żeby się nie pierdzielić, godzinę czasu ze spuszczaniem powietrza, no to szybko. Z takimi firmami jak Knorr, to jeszcze warto pamiętać, żeby za każdym razem po załadunku lineczka celna, to na pewno obowiązkowo. Oni zawsze wszystkie plomby sprawdzają. I zarówno na dole, tutaj na szybrze, to jest ta główna plomba, co od klienta dostajecie na początku i na końcu linki celnej. I do tego jeszcze są z reguły potrzebne plomby na wężach. Też na wszystkich wężach i na złączkach też z reguły jest dobrze dać plombę, bo też potrafią przyjść i jak nie macie plomby, no to albo was cofną, albo będzie dym i wiecie, 4 godziny stania. A z takich dodatkowych rzeczy, no to czekaj, mogę kamerę obrócić? Nie mogę kamerę obrócić. To takie, to jest ta siateczka na głowę. To też trzeba mieć na czas tam podłączania, załadunku, rozładunku. To tak, przy okazji już jak spożywkę akurat mam, to warto wspomnieć o tym, bo bez kitu, bez tego się ciężko rozładować, albo w ogóle się nie rozładujecie, bo ziomek przychodzi, bierze próbę
No i mówi tutaj, pokaż plombę, numer plomby zczytamy, tutaj pokaż certyfikatem mycia, pokaż tam węże, czy masz poplombowane i tak dalej, i tak dalej. A ty mówisz, kurde, że nie mam. No i co? I chujnia, i już jest poza wodą. Chciałem jeszcze wspomnieć, akurat dzisiaj nie będę się za bardzo tam zagłębiał o sam produkt, bo nie znam go po prostu, wiecie, nie chcę wam tam opowiadać o czymś tam, o czym nie wiem, a tak za bardzo nie mam tutaj możliwości testowania, kurde, z czym to się tutaj je. Ale co mogę powiedzieć, no to jeżeli chodzi o te takie cukrowate, bo to coś podobnego jak dekstroza jest, tak obstawiam, i tak w smaku i w konsystencji, bo tam ja lubię zawsze posmakować tych produktów tam, które wiozę, co czym jest. No to te takie cukrowate, to jest taki bardzo drobniuśki, kurde, taki puderek jakby, kurczę, tylko że on fajnie się sypie. On się fajnie sypie i jeżeli chodzi o sam właśnie rozładunek, no to ja zawsze robię tak, bo one lubią się przykleić i zbić tam u góry, to podnoszę tak powiedzmy na 2-3 tłoczki i później jak już jest koniec rozładunku, prawie końcówka, no to wiecie, to wtedy od razu walę do samej góry i takie jakby to, co się tam przyklei jeszcze z przodu i po ściankach, to po prostu się zerwie razem z tą całą resztą produktu, które tam, nie wiem, powiedzmy zostały tam z 3, 4, 5 ton z przodu i wtedy właśnie w tym momencie wychylam całkowicie do góry i to fajnie tak słychać, jak to się zesuwa ta całość tego produktu. Ale to, mówię, to jeszcze przyjdzie czas na te cukrowate i tego typu rzeczy, a to na razie po prostu taka sucha wzmianka, jakby ktoś tam potrzebował. Taki krótki filmik, taki po prostu informacyjny, bo mówię, rzadko mam takie do czynienia z takimi instalacjami, bo to na spożywce najczęściej są takie wynalazki jakieś. O, znowu trochę odkręcić, kurwa, trochę przekładania tej dźwigni, tej wehty, bo teraz załóżmy spadło do 0,8, tak? Czyli za mało. To najczęściej właśnie na spożywkach takie instalacje są i jest trochę zabawy z tym. A chłopaki na urlopy poszli, to akurat w tym zeszłym tygodniu to jakoś tak kurde więcej tej spożywki mi spada. No nic, mam nadzieję, że trochę wam objaśniłem. To trzymajcie się wtedy. Do następnego. Dzięki i hej.